Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj upieczemy chlebek. Chlebek z dodatkiem mąki owsianej i płatków owsianych. Taki może troszkę zdrowszy. Może być tu troszkę słychać, bo obok się gotują ziemniaczki, bo jutro będę robić kluski śląskie. Takie też dziureczką. Do sosiku najprawdopodobniej zrobię sosik z żeberek. Co będziemy potrzebować do chlebka? Już Wam mówię. Ja dam 400 gram mąki chlebowej. Chlebowa, pszenna mąka, to jest typ 650. Także już odmierzam sobie mąkę. 400 gram mąki pszennej. Typ 650. 400 gram. Dobra, wystarczy. Tu mam 400 gram mąki pszennej typ 650. Czasami piszą, że to jest mąka chlebowa. Do tego dodam 10 deko, to znaczy 100 gram mąki właśnie owsianej. Dobra. 100 gram mąki owsianej. O, tak. Do tego dodam, słuchajcie, 2 łyżki płatków owsianych. Tak. Do tego mieszamy. Słuchajcie, do tego dodam takie 2 płaskie łyżeczki soli. 2 płaskie łyżeczki soli. Ale to mówię, no sól zależy, każdy soli inaczej. Do tego dodam 2 łyżki takie nieduże. Dajmy dobrej oliwy, jaką tam lubicie. Słuchajcie, nawet możecie dodać jakąś tam smakową. O, ja dałam taką, jakąś taką miałam tłoczoną. Kiedyś kupiłam na jakimś tam greckim tygodniu, chyba w Biedronce czy w Lidlu. To, dobrze, drożdże. Bo ja piekę chleby na drożdżach. I już dajemy drożdże. Patrzę specjalnie, żeby... Tak. Dam, tu jest 7 gram, ale że daliśmy mąkę owsianą, z płatków owsianych, tu jest 7 gram drożdży i daliśmy też 2 łyżeczki płatków owsianych, to zawsze ten chleb jest troszeczkę cięższy. Jeżeli mamy troszeczkę cięższy, na przykład dalibyśmy tu dużo więcej płatków owsianych, to zawsze musimy się liczyć z tym, że troszeczkę drożdży, tak jak na przykład producent zaleca na pół kilo, przykładowo na pół kilo mąki 7 gram drożdży, ale że my daliśmy właśnie jeszcze płatki, nieraz ktoś da siemię lniane czy cokolwiek, to wtedy musimy mieć na uwadze to, że musimy dać troszkę więcej drożdży, żeby miały siłę po prostu ten chleb nam podnieść. Także ja daję 7 gram plus pół łyżeczki jeszcze. Tak. Drożdży. To daliśmy, tak. Wymieszamy i słuchajcie, będziemy dawać wodę. Wodę najlepiej w temperaturze pokojowej. Ja mam tu wody pół litra. Także wleję nie do końca, ale wleję tak o. Tylko zostawiam, zobaczymy jak się będzie zachowywać ciasto. No, wszystko zależy od konsystencji. Także mówię, piekarnik sobie już nastawiłam na 40 stopni. Nie będę ciasta piec w 40 stopniach, tak jak kiedyś ktoś tam mi napisał, że ja Nie, to nie jest chodzi o to, żeby ciasto urosło. Po prostu mamy teraz zimę, jaką mamy, taką mamy, ale ciasto, czy to będzie chleb, czy jakiekolwiek inne ciasto drożdżowe, lubi ciepło. Nie lubi przeciągów, lubi ciepło. No i patrzcie. Słuchajcie, ja już wody więcej wlewać nie będę. Także zostało już
Już Wam mówię, zaraz zmierzę, bo tu miałam takie niecałe 6. No powiem Wam, że wlałam. Kurde, te miarki są tak nierówne. Około pół litra wody. Mniej więcej, pół litra wody. Ale zawsze można właśnie tak jak ja zrobiłam. Nie wlewam wszystkiego, tylko sprawdzam. Wymieszam, bo wody zawsze można dolać. I teraz troszkę tą łyżką się pobawię. Ewentualnie zwilżę sobie rękę wodą. O, mokrą. I też można się pobawić mokrą ręką. To wtedy tak ciasto się Wam nie przyklei. Także bawimy się tak z 10 minut. Znaczy bawimy. O, w ten sposób po prostu uklepujemy. I za 10 minut do Was wracam. Już do Was wracam. Ciasto wyrobiłam. Trochę ręką, trochę łyżką. Popsikamy. A jak macie do psikania, to ja gdzieś też mam. Widzicie? I powiem, może nie wiem gdzie, ale miałam gdzieś to do psikania. Nie wiem, gdzie już położyłam. Może do pokoju wyniosłam. Ciasto troszkę wodą, żeby nam nie obeschło. O. I słuchajcie, ja to wstawię do piekarnika. Takiego nagrzanego do 40 stopni, ale nie więcej niż 40. Nawet 30 może być, bo to wiadomo, że te termometry też tak wskazują, żeby Wam po prostu drożdży nie zabiło. No i czekam, aż podwoi swoją objętość, około 50 minut, tak do godziny. Wszystko właśnie zależy od temperatury. Także widzimy się mniej więcej za godzinkę. Słuchajcie, minęła godzinka i już Wam chcę pokazać. 40 stopni było w piekarniku, żeby mi ładnie chlebek podrósł. O, patrzcie, jak ładnie wyrósł. Mam nadzieję, że to widać. I słuchajcie, ja już nastawiam piekarnik na grzałka góra-dół na 250 stopni, ponieważ chcę bardzo rozgrzać piekarnik. Także tak, grzałka góra-dół, bez termoobiegu, tak, i 250 stopni. I daję start. I niech on się mi za ten czas rozgrzeje. Tutaj widzicie, co zrobię teraz, widać, ale ja zaraz Wam pokażę, tylko moment. A bo dobra, pierw to zrobimy, a zaraz będziemy robić foremkę. Wezmę sobie rękę, zwilżę wodą, o, bo chcę Wam pokazać, jak ładnie, patrzcie, widzicie? Myślę, że to widać. Smaży mi się na patelni i będzie mięsko i będzie po prostu słychać troszkę, no ale tak jak mówiłam, u mnie się wszystko dzieje w kuchni. Tak, o. Ale się lepi, ale no będzie się tak lepić. Teraz wezmę jakąś łopatkę, żeby podklejać to całe. Chociaż moczę rękę w wodzie, to i tak się troszkę przylepia. Dobra. Słuchajcie, teraz co zrobimy? Będziemy blaszkę. Trzeba nam przyszykować blaszkę. Tak. Blaszkę mam. Później podam Wam dam troszkę oleju. Można tego oleju kokosowego takiego. Tak, i zaraz troszkę papieru, pędzelkiem, czym tam macie. Można nawet ręką. O, wysmarować porządnie blaszkę. Tak. I słuchajcie, ja tutaj dam sobie tą mąkę owsianą. Wysypię porządnie blaszkę mąką owsianą. Można razową, naprawdę. Tylko porządnie wysypcie, żeby Wam się nie przykleiło. Ja to będę robić tak, o, obsypywać, ale nad zlewem, bo nie chcę tutaj brudzić. O, teraz Wam pokażę, jak obsypię porządnie. O, tak.
Dobra. Widzicie? W tym miejscu nie posmarowałam blaszki. I teraz będziemy nasze ciasto przekładać. Wezmę szpatułkę, pomoczę jeszcze w wodzie. O. I przekładamy. Ach, tą chyba raczej jest taka giętka, że nie da rady, nie da rady. Weźmiemy jednak łyżkę. Łyżka do wody albo woda, olej i przekładamy nasze ciasto. Myślę, że ciasto jest naprawdę proste. O, także jutro na śniadanko będziemy mieli fajny chlebek. O. No, tak. Wszystko wyskrobię, bo to szkoda, żeby się zmarnowało. No, odklejaj się. No, malutku dacie sobie radę. Człowiek jest leniwy, a chleb wychodzi naprawdę fajny. Rękę znów umoczę w wodzie. O. Tak. Słuchajcie, odstawiamy na 15-20 minut. No wszystko zależy, jaką temperaturę macie w kuchni. Ja przykryję zaraz ściereczką. No i czekamy, aż można je, oczywiście można tu posypać czym chcecie ten chlebek, naprawdę. Czy płatkami owsianymi, czy słonecznikiem, czym tam tylko chcecie. Powiem wam, że ja nie będę, ja po prostu obsypię ten chlebek mąką, zwykłą mąką. Ale wy może naprawdę, to jest tutaj dowolność. Ziarnami sezamu. Dobra. Ja sobie troszkę mąką obsypałam. Przykrywam ściereczką i czekam 15-20 minut. Za ten czas niech mi się piekarnik dobrze wygrzeje. Słuchajcie, 20 minut gdzieś tak minęło. Chlebek urósł tak do wysokości, może troszeczkę przerósł foremkę. Troszeczkę może. I ja teraz ten chlebek wstawiam do piekarnika nagrzanego do 250 stopni, grzałka góra-dół, ale po włożeniu ja zmniejszę temperaturę do 220 stopni. I tak mniej więcej około 40 minut, ale po prostu trzeba sprawdzać. Naprawdę sprawdzajcie. Ja po 30 minutach zajrzę do chlebka i zobaczę, jak on będzie wyglądał. Także powiem wam na sam koniec, jak się piekł. Chyba powiedziałam. Tak, do 250, ale zmniejszam na tak 220 temperaturę po wstawieniu chlebka. No i wracam do was. Słuchajcie, minęło 35 albo 40 minut. Mniej więcej. Wyłączam już. Piekarnik został wyłączony. O, już wam pokazuję. A, jakie gorące. Dobra. Teraz co robimy? Słuchajcie, już wam pokazuję. Pierwsze co robimy, to wyciągamy chlebek z foremki. Fajnie wyszedł, bo żeśmy ją dobrze opłukali, obsypali mąką. I teraz tak, pukamy. Taki pusty dźwięk. Dobra. I robimy tak. Chleb wykładamy zawsze na kratkę. On musi z każdej strony mieć, ale powiem wam tylko jedno. Uwielbiam zapach chleba w domu. No coś fantastycznego. I teraz co robimy? Już w innych też przepisach wam mówiłam. Jeżeli tu jest skórka zbyt twarda,
Niczym się tym nie przejmujemy w ogóle. Wystarczy ten chleb spryskać wodą, tak, i przykrywamy szmatką, taki gorący. Przykrywamy z szmatką, zostawiamy na 10-15 minut. Za 10 minut wracam do Was. Słuchajcie, 10 minut minęło. Odkrywamy chlebek. Chlebek mięciusieńki. Nie wiem czy to, ale jest gorący. Mięciusieńki chlebek. Tu będzie chrupki, bo to słychać nawet, a tu jest mięciusieńki. Ale fajny. Także musicie chwilkę poczekać, nie wiem, może rano, bo ja go tak zostawię i dopiero rano go rozkroję, bo wiem, że jak zacznę teraz kroić, a on jest gorący, to po prostu on będzie brzydko wyglądał, a nie chcę, żeby tak wyglądał, ale jest, pachnie ekstra. Także do zobaczenia rano. Wracam do Was na drugi dzień. Chlebek już fajnie wystygł, także będzie można go przekroić i Wam pokazać. Jest rano, 7 rano, wszyscy jeszcze u mnie śpią. Bartuś tylko je w kuchni. Także przekroimy chlebek i pokażemy. Proszę zobaczyć. Widać? Mi się zdaje, że widać. Pyszny, pachnący chlebek. Może ukroimy jedną kromkę. O. Także naprawdę nie trzeba wcale dużo się natrudzić. Ja nigdy ciasta nie wyrabiam. I zobaczcie, jaki mam ładny chlebek. Proszę. Chlebek się nie kruszy. Zdrowy, fajny, z mąki owsianej. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!